Jak już zapowiedzieliśmy, teraz już? będą zupy Jeszcze i nie zupy. zdążyłem wypuścić powietrza. No dobrze. Widzisz, zawsze ty zaczynasz, teraz ja zaczęłam. Zostałem zaskoczony. Okej, okradłaś mnie z mojej roli. Dajesz. No już dałam. To teraz ty powiedz, co zrobimy. Zupa gulaszowa. Zapraszamy. Na Węgrzech zupa gulaszowa w niczym nie przypomina polskiego, szarego gulaszu. Robi się ją z wołowiny. My tutaj Zatem mamy... mamy kotlety sojowe. Zaczynamy je przygotowywać, ponieważ to chwilę potrwa. Zalewamy je na patelni wodą. Kotlety teraz będą wchłaniały wodę, a nie powinny wchłonąć samej wody. One mają mieć smak, więc dodajemy sos sojowy, czarny pieprz, majeranek i sól. Żeby kotlety były bardziej słone, ponieważ ilość soli zawarta w sosie sojowym nie będzie wystarczająca. I teraz trzeba zamieszać. I chwilę poczekać, aż cały płyn wgotuje się w kotlety. Kroimy. O, widzę, że nie W ma... międzyczasie, ja Ci zabrałem już ten nóż. Dobrze, to w takim razie biorę ten. W międzyczasie kroimy ziemniaki. I w międzyczasie kroimy pomidory i paprykę. Myślę, że wypadałoby nalać wodę, żeby się już gotowała. Nie wypadałoby, dlatego, bo jak robimy zupę gulaszową, prawdziwą, dobrą, to najpierw trzeba pomidory poddusić na oleju razem z papryką i dopiero dodajemy wodę i gotujemy ziemniaki. No dobra, pospieszenie się z tymi Bo ziemniakami. on zawsze się tak spieszy. On wszystkie Cicho, zupy cicho. i wszystkie dania traktuje na skróty. Robimy, I co jest robimy. najgłupsze, Robimy. najgorsze, zawsze mu wychodzi. Kiedyś przygotuję swoją własną wersję tej zupy i zobaczymy. Ale to nie będzie prawdziwa wersja. Ja się uczyłam od babci Węgierki, która pochodziła z Sarajewa, jeszcze przedwojennego. Taka stara jestem. A z Węgierek to ja lubię śliwki. Dobrze. A więc kroimy pomidory w drobną kostkę. Mirek zabrał mi lepszego noża, ale ja sobie takim też dam radę. Kotlety musimy obracać co jakiś czas. Wystarczy mi bardzo, łyżka, ale będzie widzę, że wygodnie. mam dodatkowe narzędzia, zatem poradzę sobie z tym na pewno. Chodzi o to, żeby były całe, wilgotne, dobrze nasączone i żeby Dobrze nie było nasączone suchych po miejsc w pierwsze środku. tym wywarem. W międzyczasie włączamy palnik pod drugim garnkiem, I wlewamy olej aby wrzucić pomidory. i wrzucamy pomidory. I wrzucamy pomidory. Dlaczego za mną powtarzasz? A czemu nie? Bo to jest moja kwestia. Zabrałaś mi moją pierwszą, teraz będę Ci się wtrącał kiedykolwiek chcę. A wtrącaj się. I tak cię przegadam. No myślę, że jeśli chodzi o to, to nikt nie ma wątpliwości. Oj, ostatnio to już jest trochę odwrotnie. Cały wywar na patelni prawie nam się odparował, zatem czas najwyższy dodać olej, żeby kotlety były dobrze przysmażone i tłuste. I teraz kroimy paprykę, również w drobną kostkę. Oczywiście trzeba pamiętać, żeby kotlety podsmażyć z obu stron, zatem w odpowiednim momencie trzeba je przerzucić. Takie podsmażenie z obu stron spowoduje, że przyprawy się delikatnie przyrumienią i dadzą więcej aromatu w zupie. Do gotujących się pomidorów wrzucamy paprykę. Mieszamy. I dusimy. Jest to oczywiście odpowiedni moment, żeby dodać przyprawy, zatem Jak widzicie, tych Mistrzuniu. przypraw mamy dużo. mistrzuniu dajesz Jest przyprawy. czerwona, słodka papryka, jest pieprz ziołowy, będzie kolorowo, czarny pieprz Będzie ostro. i jeszcze będzie bardzo aromatycznie. Normalnie daje się cały kminek, ale my dajemy kminek pół na pół. Mielony i cały. Właśnie, bo to jest ciekawe, z mielonym kminkiem to jest tak, że to jest jakby trochę inna przyprawa niż cały kminek. Gdy rozgryzamy ziarna kminku, jest bardzo charakterystycznie, specyficznie i nie każdy to lubi. A kminek mielony można oszukać. Myślę, że tych, którzy nie lubią kminku całego, Ja na myślę, pewno że z mogą oszukać. kminkiem to jest trochę tak, że my nie lubimy rozgryzać ziarenek kminku. I dodajemy do warzyw sól. I teraz możemy wlać wodę. I dorzucamy ziemniaki, żeby się ugotowały bezpośrednio w zupie. Oj, chyba źle wymierzyliśmy garnek, ale za to zupy będzie dużo. No tak, to będzie odpowiedni rozmiar. W takim razie w przepisie jest przelewamy zupę do większego garnka. Nic nie może zostać i się zmarnować. A więc To znaczy w przelewamy. programie jest, że przelewamy tą zupę do garnka, a w przepisie udajemy, jakby tej sceny nie było. Studzimy kotlety
i zabieramy się za ich krojenie. I teraz pora najwyższa, żeby zamieszać ciasto na lane kluski. Ponieważ zupa gulaszowa... Najlepiej uczynić to w czasie, gdy mąż kroi kotlety, a zupa się gotuje. Tak, najlepiej. Ponieważ zupa gulaszowa zawsze na Węgrzech, no może nie zawsze, ale w większości była podawana z kluskami lanymi ze względu na to, żeby była sycąca. To będą lane czy kładzione? Te będą kładzione, dlatego bo w kuchni bezglutenowej dużo lepiej wychodzą kluski kładzione niż lane. Mieszamy mąkę gryczaną i mąkę kukurydzianą i trochę siemienia lnianego ze sobą. Siemię oczywiście pomoże nam związać mąkę z wodą i dolewamy wody. Lepiej zrobić takie kluski trochę wcześniej, dlatego że siemię lniane wchłania sporą ilość wody. I chodzi o to, że w momencie, w którym będziemy już te kluski kładli do zupy, żeby miały odpowiednią konsystencję. O, zresztą widać, jak siemię lniane spowodowało, że mąka staje się bardziej plastyczna i tak ładnie idzie za łyżką. Dodamy jeszcze odrobinę wody, ponieważ ona na pewno zostanie przez siemię wchłonięta. Gdy ziemniaki w zupie zaczną się gotować, przykrywamy i zapraszamy do oglądania innych zup Atelier Smaku. w tym czasie. Tutaj. No dobrze, w tym czasie. Zmniejszamy, tak, troszeczkę tutaj. Zupa się bardzo gotuje. Tak, Czas żeby się tak bardzo dorzucić. nie gotowała. Dwie ostatnie czynności. Wrzucamy kotlety Proszę bardzo. i wrzucamy koncentrat pomidorowy. Zagotowujemy i gotowe. Jeszcze sól i lane kluski. Zapomniałeś. Oj tam. Prawdziwa zupa gulaszowa podawana na Węgrzech ma kluski lane, bo jest gęsta i ma być sycąca, tak jak powiedziałam pierwotnie. O, ale koncentrat musi być. Spróbowałam i wiem, że należy dosolić. Zawsze trzeba sprawdzać. Sól soli nierówna, czasami warzywa mają dużo słodyczy. Zawsze trzeba sprawdzać, czy nie trzeba więcej soli. Żona żonie nierówna, nie każda ma rację. Moja ma na pewno, ty masz najlepszą. Robimy lane, czyli kładzione kluski. To teraz dokonamy sprawdzenia ziemniaków. Muszą być takie półtwarde i takie są. Nie mogą się całkowicie rozpadać. Zabieramy się za robienie klusek. Lanych, kładzionych. Smacznego i na zdrowie. Smacznego i na zdrowie, tak. Będziemy próbowali właśnie, o proszę jak fajnie, ciasto ma już inną konsystencję niż miało. Jak pięknie siemię związało wodę. Maczamy łyżkę, najlepiej silikonową, bo do niej nie lepi się ciasto, w zupie gorącej i odrywamy kawałeczki, o takie śmiesznych, nieforemnych kluseczek. O proszę bardzo, jaka praca zespołowa. Genialna. Jednak mężczyzna w kuchni bywa potrzebny do zmywania naczyń i pomocy żonie. O, to są właśnie kluski. Są przepiękne, nieforemne, bardziej podobne do ziemniaków. Ale proszę bardzo, widać różnicę. Kluska i ziemniak, proszę bardzo, jakie piękne. Ostatni, nieważne, byle były smaczne. A że będą, na to wygląda. I jeszcze trzeba I pachnie. pogotować tak ze 2 minuty od wypłynięcia. Nalewać, serwować. I delektować. Delektować się i na zdrowie. I na zdrowie. Do zobaczenia za tydzień. Dokładne przepisy na wszystkie dania zawsze znajdziecie na stronie ateliersmaku.pl. Jeżeli chcecie być na bieżąco ze wszystkimi przepisami Atelier Smaku, Zasubskrybujcie kanał Atelier Smaku na YouTubie oczywiście.